Jestem na pokładzie największego statku wycieczkowego na świecie. Jeszcze niedawno ten tytuł należał do Icon of the Seas, z którym miałem okazję płynąć. Ale potwór wielki, szok. Ten statek przebija wszystko tak totalnie. Ale dzisiaj historia pisze się na nowo. Zostałem zaproszony na dziewiczy rejs zupełnie nowego, jeszcze większego kolosa, który właśnie rusza z Hiszpanii do Włoch. Czy ten nowy gigant rzeczywiście przyćmi swojego legendarnego poprzednika? I czym w ogóle można zaskoczyć kogoś, kto widział już tamtego kolosa? Przekonajmy się. Zapraszam na pokład. Siemanko moi drodzy, wróciliśmy do Europy, ale fajnie sprzedać do Hiszpanii. Dzisiaj przyjechaliśmy tu na specjalną okazję, ponieważ zostaliśmy zaproszeni przez Royal Caribbean Polska. Bardzo pozdrawiamy i dziękujemy za to. Na dziewiczy rejs Legend of the Sea, czyli największego statku na świecie, który dzisiaj wypływa na swoje wody. I w Hiszpanii Odkryj Auto oczywiście też działa. Serdecznie polecam. No i proszę Państwa, dziękuję bardzo Marcin. W Hiszpanii musieliśmy zrobić tak, żeby mieć trochę czasu, żeby się ogarnąć, szczególnie ja. Wiecie, jestem już ponad 2 miesiące w podróży, a ja na takim rejsie trzeba jakoś normalnie wyglądać. Także idziemy zrobić pranie. Wiecie, co jest wspaniałego w Hiszpanii? To, że działa tu impost. I to nie jest żadne lokowanie, tylko to jest coś, co wam musimy powiedzieć, bo na przykład my teraz, żeby wysłać sobie rzeczy tutaj, musieliśmy użyć elegancko, cała walizka przyszła w 5 dni. To coś wspaniałego. Później w wakacje lecimy na Ibizę, tam też jest paczkomat i też można zamiast płacić za, w sumie powiedzieli za 4 loty, mamy 2 tam, 2 z powrotem, 1300 zł za bagaże. Za impost 50. Da się? No dwie strony stuwa, No, ale dwie nawet strony- jeśli to jest w ogóle Panie Brzuska, szacun. szacun. Szacun naprawdę, bo dużo można zaoszczędzić sobie teraz, a nie dawać się okradać linią lotniczą, gdzie się to wszystkiego doczepią totalnie. No i wchodzimy, przeszliśmy już odprawę, ale fajnie kolejny rejs. Nie no, ja się tak na maksa cieszę, że już całe zmęczenie z tej nocy mi już przeszło. No od wczoraj jesteśmy w podróży, No, pewnie. ale to by się tam Damy sobie przejmował. radę. Ja jadę. Patrzcie, jak ten statek jest niesamowicie ogromny. 3 boiska piłkarskie. Ponad 300 metrów długości ma. Czujesz, że my tu kroków zrobimy, Ala? Jak on ma 3 boiska piłkarskie. Ja. 10 000 kroków dziennie to będzie rano tylko. Na śniadanie tyle będziemy szli. No, od razu chcemy podziękować Royal Caribbean Polska. Dziękujemy bardzo. Tak. Jesteśmy mega zadowoleni i to będzie świetny rejs. Ja już o tym wiem. Dla mnie to jest chyba mój 10. Tak mi się wydaje. Ja nie wiem, który to jest dla mnie, natomiast wy już na pewno u nas nieraz widzieliście rejsy. I wiecie, że kochamy Tak, rejsy. dokładnie, więc... Co roku w sumie gdzieś płyniemy. Także A w niektórych latach byśmy nawet 2 razy. Który był najlepszy? Nie da się powiedzieć. Cię, Wszystkie są każdy fajne. Jakiś miał coś fajnego. Dokładnie tak. Ale to jest ogromne. Legend of the Seas ma 365 metrów długości, 20 pokładów i pojemność przekraczającą 250 000 ton. Pod względem pojemności jest ponad 5 razy większy od Titanica, który miał nieco ponad 46 000 ton. W czasie jednego rejsu na pokładzie może przebywać nawet 7600 pasażerów oraz około 2350 członków załogi, czyli łącznie prawie 10 000 osób. Do dyspozycji gości przygotowano ponad 2800 kabin i 8 osobnych dzielnic, które tworzą praktycznie całe pływające miasto. Na statku znajdują się baseny, jacuzzi, lodowisko,
teatr wodny, ogromny park wodny oraz ponad 40 miejsc, w których można coś zjeść lub wypić. Jest tu nawet otwarty park z ponad 30 000 żywych roślin. To już nie jest zwykły statek wycieczkowy, tylko konstrukcja tak ogromna, że bardziej przypomina samodzielne miasto przemieszczające się po oceanie. Moi kochani, wchodzimy. O, widok. Pięknie. Tutaj dostaliśmy jakieś prezenty. Jakieś torby. O, Legend of the Sea. Balkon od zewnątrz. Coś pięknego. będzie się milutko tu piło Tak. kawkę. Czy tam się działo? O, pięknie. Ale jest czuć nowością, co? Tak pachnie ładnie. Jakby co są. No, bardzo nawet bym powiedziała. Super. Zbieramy się, idziemy coś zjeść, bo jesteśmy bardzo głodni. Central Park. To jest środek statku. O, patrz co leci. Era discoteca. Moja ulubiona piosenka. Dobra, tak jak wygląda statek, to będziemy wam pokazywać jutro. Dzisiaj... Podczas podróży i mogłoby to nie być takie. Tak, dzisiaj by nie było za dużo energii w tym filmie. Także sobie dzisiaj po prostu odpuścimy. Dzisiaj mamy zamiar pobawić, bo... No po prostu mamy zamiar się pobawić. I nie będziemy nagrywać, odpocząć trochę. Mamy teraz kolejne 2 dni na morzu, także będzie czas na to, żeby wszystko pokazać. Siemanko, kolejny dzień zaczynamy. Od siłowni, dobra, zacząłem od kawy i śniadania, ale następnie siłownia na tym statku jest po prostu mega. Już wam pokażę, jaki tutaj jest sprzęcior. Niczego tutaj nie brakuje. Patrzcie, jak ona jest w ogóle ogromna. Normalnie byście gdzieś poszli sobie na siłownię do jakiejś takiej dużej sieciówki. Wszystko znajdziecie, żeby poćwiczyć. Także trening będzie na pewno codziennie. Wczoraj była lekka imprezka po 11 tygodniach. Ale powiem wam tak, człowiek dobrze suplementuje, dobrze odżywia, dobrze żyje. Rano pobudka, zero kaca, nic a nic. Czuję się normalnie, jakby na żadnej imprezie nawet nie był. Właśnie popołudniowy lunchek, można powiedzieć. Przyszliśmy zobaczyć, co tu mają fajnego w jednej z kawiarni. No i mają naprawdę świetne jedzonko. Deserki. Idziemy na przedstawienie. Nie całe, niestety, bo nie zdążymy, ale trochę zobaczymy. O, ile ludzi ogląda. I w ogóle jest taki bar. Można sobie pooglądać, jakiś sports bar. Można pograć różne rzeczy. A teraz idziemy na przedstawienie, które nazywa się Fusion.
Z jednej strony teatr, z drugiej music hall. I tutaj muzyka na żywo. Na tym statku jest cały czas coś do roboty. Nie da się tutaj nudzić. Siemanko, to nasz trzeci dzień na statku. Pokażę wam, jak wygląda bufet, co można zjeść na śniadanie, później oczywiście obiad i kolację jeszcze, bo wszystko jest mega pyszne. Sami się zaraz o tym przekonać, jak to zobaczycie. Tutaj zaczynają od gofrów. Hello, morning. Tutaj na słodko można sobie wziąć coś. Następnie... Co to jest? A, to dalej gofry. Fasolka, ziemniaczki. Hello. Ogólnie myślę, że każdy, kto ma jakieś tam wymagania swoje, wiadomo, każdy lubi jeść coś innego, to znajdziecie coś dla siebie na pewno. Morning. Zjecie z wielkim smakiem. I tak wygląda moje śniadanko. I owocki jeszcze, woda, matcha z espresso, moja ulubiona. Jeszcze zanim zaczniemy nagrywać i pokazywać wam, jak wygląda statek, obowiązkowy punkt dnia, trening. No dobra, zaczynamy od serca statku, moi drodzy. Tutaj wszystko się dzieje. I od razu, tutaj pianino, możecie sobie przyjść posłuchać pianina co wieczór. Nowojorska włoska restauracja z pizzą, gdzie możecie sobie zjeść nowojorską pizzę. Ojeju, dużo tego będzie, także przygotujcie się naprawdę na bardzo fajną wyprawę. Kolejny bar, gdzie wieczorami karaoke. Jest tu jedno takie bardzo wyjątkowe miejsce, do którego prawdopodobnie nie uda nam się dostać, bo już próbowałem załatwić rezerwację, ale no niestety już wszystko było zarezerwowane jeszcze przed rejsem. Także jeśli ktoś z was się będzie zastanawiał, czy czekać z rezerwacjami restauracji, nie czekajcie. Zróbcie to jeszcze zanim wystartujecie w rejs. Jest przed nami Legend Station. Tam dokładnie możecie zobaczyć restauracja, która jest imitacją pociągu. Czujecie się, jakbyście siedzieli w pociągu i jecie sobie kolację. Tutaj kolejny bar, i kolejny bar, i kolejny bar, i kolejny bar, i kolejny. Wszędzie coś się po prostu dzieje. Tutaj jeszcze jest. Ale popatrzcie to, no to jest naprawdę niesamowicie zrobione. Na kolejnym piętrze znajdziecie piękną ośmiornicę i restaurację, znaczy nie restaurację, bardziej kawiarnię, Pearl Cafe, w której znajdziecie tak pyszne przekąski, że bardzo warto odwiedzić to miejsce, jak tutaj będziecie. Wczoraj spróbowaliśmy praktycznie każdej z nich i każda była dobra. I wszystko macie nielimitowane. Na statku oczywiście znajdziecie internet, no bo wiadomo, na morzu żadna karta nie będzie działała. Także jest taka możliwość, ale dodatkowo płatna. Muzyczka wieczorem na żywo. Macie do wyboru oczywiście, dyskoteki, są muzyka na żywo. Wczoraj tutaj była piękna parada. Dzień wcześniej zrzucanie balonów, też impreza. Później było silence party, każdy dostał słuchawki i leciał według swoich rytmów, ale to też jest bardzo ciekawa opcja. Widzieliśmy to samo na Icon of the Seas, czyli wcześniej na statku, którym płynęliśmy. O, patrzcie, jaka angielska budka telefoniczna i angielski bar na dole. A tutaj macie miejsce, gdzie jak przyjedziecie z dziećmi, no, albo jak nie przyjedziecie z dziećmi, jeśli sami... Z żoną, jeśli będziecie z żoną. O, zobaczcie, jest taki Tutaj żłobek. macie dla dzieciaczków naprawdę malutkich, 6 do 36 miesięcy, możecie sobie zostawić i zawsze się ktoś tymi dziećmi zajmie, a wy możecie korzystać z innych przyjemności. Tutaj już starsze dzieci też. No to jest świetne, jak się jedzie na wakacje z dziećmi, to na pewno jest to ogromne ułatwienie, że możecie bezpiecznie Tak. je zostawić pod opieką. Na Legend of the Seas wchodzi 7,5 tysiąca pasażerów plus 2,5 tysiąca członków załogi. 10 tysięcy ludzi na jednym statku.
Ale co jest ciekawe, nie odczuwa się tej ilości, bo to jest tak duża powierzchnia i jest tyle różnych aktywności, że ci ludzie są na tyle rozproszeni, że tak jak mogłoby się wam wydawać, że może to jest taki tłum, że aż przytłaczający, uwierzcie mi, że naprawdę tego się nie odczuwa. Zdecydowanie. Nie ma żadnych problemów z czekaniem na windę, nie ma Nie ma problemów kolejek. jak idziecie na stołówkę zjeść. Restauracje też, jak są specjalne kolacje dopasowane, też nie ma żadnych problemów. No nigdzie nie odczuwacie tłumu i to jest ogromny plus. A teraz Surfside, czyli coś też dla waszych dzieci, ale już troszkę starszych powiedzmy. Dobra, chodźcie, pokażę wam, co tutaj jest. Flaming, świetny, ale ten na górze jest jeszcze lepszy. Tutaj jest malowanie twarzy dla dzieciaczków. Tam macie jakieś maszyny, gdzie wydaje się pieniądze i łapie różne pierdoły, że tak powiem. Tutaj jest jedna z kawiarni, Surfside Eatery. Pokażę wam, co tutaj jest do zjedzenia. Na tym statku o każdej godzinie możecie znaleźć coś, żeby sobie przekąsić. Jeżeli nie jest to stołówka, to są restauracje otwarte. Popatrzcie, ile tutaj jest różnych przekąsek. O, tu są normalne obiady całkiem nawet też. Tutaj jest troszkę fast fooda, ale będąc na tym statku i Tu się przy tym kalorie jedzeniu, nie ale przy tym jedzeniu, które można tutaj zjeść na tym statku, dziwię się, że ktoś jest fast foody, bo tu jest tak przepyszne jedzenie, że no trochę to jest grzech, ale niektórzy lubią. Tutaj oczywiście miejsce, gdzie wasze dzieciaczki dostaną kamizelki, żeby nic się nie stało. Ale trzeba możecie też zobaczyć. przyznać, że jest bardzo dużo obsługi, więc nie ma nawet opcji, że coś się... Tu można sobie lody wziąć, tu możecie hamburgera zjeść lub jeszcze inne rzeczy. Napoje macie cały czas. Tam jest jeszcze kolejna cukiernia, Pier 7. Pier 7 to gdzie my byliśmy w Pier 7? Gdzie to było? w tym. San Francisco. San Francisco. Dokładnie. Tutaj coś dla rodziców, którzy czekają na swoje dzieci, jak się bawią, czyli barek. No i tak to tutaj wygląda. Później wam troszkę pokażemy jeszcze na górze, jak wygląda aquapark już dla starszych. Zawsze marzyłem o takim Volkswagenie, żeby go kupić na kampera, przerobić. Pasuje ci. Tutaj sklep z cukierkami, oczywiście nie popieram jedzenia cukru, bo to jest bardzo niezdrowe. O, Drzwi się same otwierają. halo. O, ale możecie zobaczyć, co tu też dla was mają przygotowane. Wow. Jakbym jadł cukier, to był dla mnie raj, ale nie wiem. No i zapraszamy do Central Parku. Okej. A tutaj kawiarnie, restauracje, sklepy dla ludzi, którzy lubią bogatsze gadżety. Czyli można sobie kupić naprawdę fajny zegarek, a nie tylko. Jedna kawiarnia, Louis. Tutaj druga kawiarnia. Jak ona się nazywa? Nie wiem, jak się nazywa, ale jest druga kawiarnia. Trzecia kawiarnia. Tutaj ktoś lubi, może sobie sushi zjeść, drinka się napić, ale truskawka. A jakby ktoś chciał pobiegać, to jest oczywiście tor do biegania. A tutaj szalupy ratunkowe, które mam nadzieję, że nigdy nikomu się nie przydadzą. Do każdej wchodzi około 450 osób. Tutaj jest kolejna kawiarnia, jakby ktoś chciał sobie spędzić spokojnie czas. Ale patrzcie, jakie dzisiaj są fale. Wow. Pewnie kamera nie oddaje No tego. nie, w ogóle nie, ale uwierzcie, że są duże, a mimo tego prawie w ogóle nie czuć bujania. Dobra, akurat wyszliśmy tak, że jesteśmy pod angielskim barem. Tutaj macie też miejsce, gdzie możecie sobie już zarezerwować wasze kolejne wakacje. A wiele osób to robi, jak możecie zobaczyć. Pierwsze wrażenie dobre? No to płyniemy dalej.
Tam jest guest service. Znaczy ja Was chcę uprzedzić, pływanie na rejsy jest bardzo ryzykowne, bo jak raz popłyniecie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że powtórzycie to. Tak, jest uzależniające. My o podróżowaniu mamy dość sporą wiedzę, o tak powiem. Spore pojęcie. Spore pojęcie mamy, trochę wiemy na ten temat. A mimo tego, w jakich formach już podróżowaliśmy, w jakich miejscach byliśmy, to podróżowanie wycieczkowcem jest zarąbiste. Mega. Takie all inclusive, ale nie w jednym miejscu. Tak, i jeśli ktoś mówi, nie, że to dla starszych ludzi albo coś, no to wydaje mi się, że on nie był na takim rejsie, to po prostu słucha, co inni ludzie w internecie mówią, bo to wcale tak nie jest. Tu w każdym wieku ludzie przyjeżdżają na rejsy i spędzają fajnie czas i jest wszystko fajnie podzielone. Ci młodsi, którzy chcą, no dobra, ci najmłodsi, mają miejsce zabawy. Ci średni wieku mają miejsce dyskotekowe, imprezki. Ci jeszcze starsi mogą jakieś pianino właśnie i tak dalej sobie z klasą posłuchać, jakieś takie droższe restauracje. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jest tyle różnych atrakcji i tyle różnych miejsc, że no nie ma opcji, żeby ktoś był niezadowolony. Zdecydowanie. A my teraz pójdziemy na 15 piętro, musimy zrobić sobie lekką przerwę na obiad i pokażemy Wam, co dobrego tutaj podają na bufecie. Restauracje mamy podzielone na dwie części, żeby każdy się zmieścił. Z jednej i z drugiej strony znajdziecie to samo. Także z jedną stroną Wam tylko pokażemy. Tutaj przygotowują makarony. Jakbyście chcieli sobie zjeść jakiś makaron. Tutaj jeszcze szyneczki, tutaj hamburgery, możecie sobie hot dogi przygotować. Tutaj mięsko. Tutaj też już jakieś pasty. O, krewetki, zaraz tu przychodzę. Zaraz zabierać krewetki. No i tak, z tamtej strony desery, a tutaj różne sałatki. Tutaj o, sznycla można... Czemu to pisze turki sznycel? Dziwne. Bo może wiesz, z tego. A, no właśnie, indyka. z indyka, no, ale to było głupie, dobra, mniejsza z tym. No i tak wygląda mój obiad, bardzo zdrowo. Krewetki, warzywka, tutaj troszkę jeszcze jakiegoś mięska, owocki i piękna lelitka. Cudowny obiadek. Ale Na dobra. największym statku na świecie. Tutaj możecie zobaczyć ten Central Park, którym szliśmy przedtem, gdzie przez środek statku. Dużo naprawdę fajnych i przyjemnych miejsc jest do posiedzenia sobie, zrelaksowania, na fajne rozmowy. Nie brakuje tego na tym statku. No fajnie nawet ekipą sobie pojechać na taki wyjazd. Tak, zdecydowanie. W ogóle macie do wyboru parę różnych kabin. Na przykład tą, którą Wam pokazywaliśmy my, w której mieszkamy, jest widok akurat na ocean, na morze, ocean, zależy gdzie jesteście, w której części świata. Od drugiej strony macie wewnętrzne kabiny, które mają widok albo na Central Park, albo na park rozrywki dla dzieci, Na Surfside. na Surfside dokładnie, albo macie kabiny, które kosztują już troszkę więcej, można powiedzieć. Są dla totalnych VIP-ów, dla ludzi, którzy są okropnie bogaci. I właśnie do takiej jednej kabiny idziemy i pokażemy Wam, jak wygląda najdroższy apartament, bo to nie jest kabina. No to dobra, nie jest kabina, ale to powiedzmy apartament. Najdroższy apartament na tym statku. Co do ceny, to też powiem Wam, jak już tam będziemy. Chociaż wydaje mi się, że ceny się też pewnie zmieniają w zależności od sezonu, w zależności od tego, gdzie akurat statek płynie, przez który region świata. Okay. To na pewno też jest jeszcze dużo do pozmieniania. O, ciekawe, czy nas wpuszczą. Dobra, moi drodzy, teraz Wam pokażemy najdroższy apartament, jaki tutaj jest. Royal Loft Suite. Sprawdźcie, jak wygląda. Hi. Tutaj możecie zobaczyć salon, pianino, ogromny telewizor. Na zewnątrz, akurat na zewnątrz teraz nie możemy wyjść, ale jest miejsce, gdzie jest jacuzzi. O, tam z drugiej strony. Schodami idzie się do góry. Chodźcie zobaczyć, jak wygląda na górze. O, kawki, lawacje się możecie napić. Cena za ten pokój, z tego co wiem, ale to jest, nie wiem na 100%, $100,000 za rejs. O, tutaj jest jedna łazienka, pewnie jeszcze jest druga, gdzie jest wanna, także zaraz zobaczymy. O, sorry. O, tutaj jest ta sypialnia właśnie, gdzie macie wyjście na balkon
i prywatne jacuzzi. Piękny widok. Dobra, chodźcie zobaczymy jeszcze na górę, jak wygląda. Fajne jest to, wiecie, na ten rejs jest otwarte są te kabiny, że można przyjść, zobaczyć i pokazać. Pewnie normalnie na rejsach, no, nie ma takiej możliwości, bo pewnie są zajęte. Ale jak się patrzy za okno, nie no, stąd świetnie to wygląda. Ale fale są, co? Okej, tutaj jest kolejna sypialnia. Miejsce fajne. Biuro. Racji, biuro. Tutaj jest toaleta. No, tutaj dokładnie jeszcze łazienka z prysznicem i z wanną. No jakość wykończenia trzeba przyznać, nie. jest na najwyższym poziomie. Naprawdę. Jak ktoś ma akurat odłożone $100,000 i chciałby się przypomnieć na taki rejs, to można spokojnie zabrać rodzinę. Fajnie, bo myślę, że tutaj jest taki czteroosobowy. Na 4 osoby pewnie to wynajmują. Wiecie, gdzie popełniliśmy największy błąd? Ponieważ weszliśmy od razu do najdroższego apartamentu, który to jest z tych luksusowych apartamentów. No i każdy kolejny już jest taki, spoko, nie no, co tam, winda w pokoju, 2 piętra, spoko. Tam nie ma już nic. No, nie no, tam było naprawdę na wypasie. Dobra, ruszamy w dalszą część pokazywania statku. Na 15 piętrze koło basenu możecie sobie zjeść pyszną meksykańską kuchnię, jeśli ktoś lubi. Ja na przykład lubię. Patrzcie, quesadilla, burrito, owoce, warzywka, tacosy. Na co tylko macie ochotę. Na statku oczywiście znajduje się też parę punktów z jacuzzi. Słuchajcie, idę dalej. Idziemy na drugą stronę, akurat sobie zjeść coś do jeszcze jednego miejsca, gdzie jest w sumie taka pomieszana trochę kuchnia. Zaraz wam pokażę. Troszkę przestało wiać, ale i tak jest dalej i tak zwierzchnie i basen z drugiej strony dalej zamknięty. Kolejne jacuzzi, kolejny bar. Okej, tutaj na 15 piętrze jest jeszcze miejsce, które nazywa się Aquadome i tutaj są pokazy skoków do basenu, tańca i tak dalej. Akrobacje różne, tak, tylko akurat nie teraz o tej godzinie, ale wiedziałem, że wam pokazać, bo jeszcze dalej będziemy szli za to, żeby wam pokazać sam przód statku. Chociaż idziemy najpierw zjeść, czy najpierw tu? Chyba chodźmy zjeść najpierw. Tak, tu są restauracje, ale to myślę, z tym to wrócimy zaraz. Ale to trzeba pokazać, jak będzie pokaz. No ale dookoła pójść na dziób tam pokazać tą kawiarnię. No, ale nie, że tutaj to jak pokaz będzie. No, ale to chyba trochę pokazywałem, że na samym początku, bo w pierwszy dzień tutaj byliśmy przecież. Dobra, a my uderzamy tutaj. Z jednej strony, tak jak wam mówiłem, jest stołówka. Po środku możecie też znaleźć coś do jedzenia, a na samym przodzie statku znajdziecie Aquadome Market i 6 różnych kuchni, które się tu znajdują. Ja akurat teraz zaraz przyjdę sobie po naleśnika z bananem, z czekoladą, z jakimiś owockami. Dodatkowo macie tutaj koreańską kuchnię, dalej macie Korean chicken. Nie wiem, jaka to może być kuchnia, ale są kurczaki w sosie z ryżem. Tutaj kebab jakiś, shawarma. Tutaj włoskie kanapeczki, a tutaj jeszcze świeże soki. No i tak wygląda mój naleśnik z malinami, bananem, z sosem waniliowym i słony karmel. Muszę wam powiedzieć o jednej rzeczy. Amerykańscy naukowcy odkryli, że jest specjalne oddziaływanie grawitacji na statku, dzięki czemu jest wspaniały metabolizm i kalorie na statku. Tak. Nie uwierzycie, nie liczą się. Można jeść 10 posiłków dziennie.
Ja już dzisiaj sprawdziłem. Ja tam wierzę amerykańskim naukowcom, bo jak oni coś sprawdzają, no to znaczy, że mają rację. Tak. O, te ekrany powyłączone możecie zobaczyć, jak wygląda. No i przechodzimy na sam dziób statku. O, tutaj jest kawka, to na kawkę zaraz przyjdę, bo w sumie muszę się napić. I tak to wygląda. Tam kolejny barek, kolejna kawiarnia wyżej. O! Ale by się wywrócił, a ze schodów spaść nie byłoby fajnie. Zaczyna się już muzyka, chociaż co chwilę coś gra. Dzisiaj są lata 80. na statku, także później po kolacji już pewnie ludzie będą poprzebierani. Codziennie jest w ogóle jakiś temat wieczoru. Pierwszy dzień były lata 2000, wczoraj było na elegancko, dzisiaj lata 80., 90. chyba, albo 70., 80. Kolejny dzień ma być white party. Cały czas. A idę po pizzkę. Właśnie się zaczyna mecz Anglia i Demokratyczna Republika Konga. Także wszyscy oglądają. Nawet sam przyszedłem oglądać. To jest taki full, że chyba nie będzie gdzie usiąść. Wow, całkiem przypadkiem znalazłem też taki pokój do chillowania. Jakieś pokoje z telewizorkami są. No tego miejsca też jeszcze nie widziałem wcześniej. O i popatrzcie, jaki piękny zachód słońca. A dzisiaj imprezka. Lata 80. właśnie się rozkręca. No i dzisiaj już elegancko, wszystko pootwierane, ale zaraz wyjdziemy na 16 piętro, z góry będzie lepiej to widać wszystko. No i dobra, możecie zobaczyć teraz, jaki ogromny aquapark tutaj jest. Jak ktoś lubi zabawę na zjeżdżania, no to idealne miejsce. Z tyłu statku jest taka specjalna strefa tylko dla dorosłych, gdzie dzieci nie mają wstępu. Fajnie, jak byliśmy na poprzednim rejsie, no to dużo z tego miejsca korzystaliśmy. A tutaj macie falę. Tam jeszcze 2 jacuzzi. Tutaj ta zjeżdżalnia jest mocna, bo tu się po prostu spada. Tutaj jest mini golf, jak ktoś lubi pograć. Dzisiaj mamy zamiar właśnie tutaj przyjść wieczorem, jak wrócimy na statek. Boisko do piłki, do koszykówki. W dalszej części macie ściankę wspinaczkową. Ktoś lubi się powspinać. Następnie tam jest tyrolka, na której się zjeżdża, że jesteście poza statkiem. Takie małe kółko, bo małe, ale zawsze coś.
Pierwsze zejście ze statku. Legend of the Seas. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Czekaj, co jeszcze znamy? Grazie mille. Co do zwiedzania miasta, tutaj jak wam mówiłem, no nie mamy żadnych planów, bo jutro płyniemy do Rzymu, tam zostajemy na noc i pojutrze tu wracamy praktycznie, bo stąd będziemy do Cinque Terre jechać? Gdzie mamy przesiadkę? We Florencji. A, we Florencji, czyli jest stąd? Nie. No, ale dobra, no. Stąd i tak najlepszym miejscem, gdzie się jedzie, no to jest właśnie Cinque Terre. Niektórzy ze statku tam pojechali, bo to niedaleko stąd. No ale my tam będziemy za parę dni. Za 2 dokładnie. Byłem kiedyś tam z Dawidkiem. Piękne miejsce. O, ten pan rozdaje za darmo bransoletki. Widziałem takich. Nie uwierz, że za darmo możesz dostać. No i przyszliśmy właśnie do centrum. Troszkę sobie tu pojedziemy. Wygląda właśnie jak jakieś stare miasto. Ale piękny ten klimat włoski, te okiennice wszędzie. Bardzo to lubię. Miejsce, do którego stąd lecę. Zostajemy we Włoszech do 6. i 6 lecę do Demokratycznej Republiki Konga. Później do Konga, później do Libii i czekam jeszcze tylko na moje zezwolenie na wjazd do Sudanu. 60 dni się na nie czeka, ja już czekam ponad 70, nie wiem dlaczego dalej go nie mam. No ale coś się przeciąga niestety. Jak wiecie lub nie wiecie, w Sudanie jest bardzo zła sytuacja, no tam cały czas jest wojna domowa. Bardzo ciężko się dostać do tego kraju w ogóle. Ja znalazłem kontakt, który mi w tym pomaga. No ale widać, że mimo tego, że mam lekkie znajomości, to dalej jest ciężko. Ale nic, jeszcze nie odpuszczam, liczę, że się uda. Bo na przykład z wizą do Libii, jak próbowałem ostatni raz się tam dostać, czekałem też bardzo długo na nią, a teraz na przykład dostałem ją w 3 dni. Mamma mia! Bella lalita! A to nasza bruschetta. Aperolek i czekamy jeszcze na tiramisu. Pyszne? No pyszne, bo już 3 zjadłeś, jeszcze nie zacząłem. Dwa. Smak pomidora tutaj, bazylii, ta mozzarella. O, Wychodka, no to teścik. ten pomidor ma taki smak. Ale w ogóle wszystko takie pyszne. No. Pyszne. No, powiem wam, że klasa. Jak to na kokutce, nie? Pyszne, no tak. Też tak samo fajnie mokre. Smaku idealne po prostu. Idealnie zrównoważony smak kawy. Nie banalne, Nie tuzinkowy. nie tuzinkowe. Fiu, 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 fiu. Ekstra. No i najważniejsza sprawa też, o której powinienem powiedzieć, już w sumie trochę wcześniej. Taki rejs, w którym my płyniemy, to po prostu specjalny taki ćwiczy, tak jak wam mówiłem. Ale jeżeli płyniecie na normalny i pierwszy dokładnie startuje 4 lipca, ale jak teraz patrzyłem na ofertę, to najbliższe wolne chyba są dopiero na sierpień, koniec sierpnia, ale nie wiem, może gdzieś tam byście znaleźli jeszcze. Sprawdźcie na Royal Caribbean Polska. Także tam macie najlepsze oferty. I jest parę portów po drodze. Oczywiście macie też tu La Spezia, macie Rzym, ale też Barcelona. Widziałem, że tam Palma de Mallorca jest, Marsylia.
Naprawdę fajne przystanki są. Fajnie by było się kiedyś przepłynąć takie w pełni. Ale fora! Ale fora. Dobry. Się śmiały dziewczyny. Gdzie zaparkujesz? No, to elektryk. Człowiek przyjedzie po takich 2 miesiącach spędzonych w krajach, które no, są zdecydowanie dużo gorszymi, to nagle przyjeżdża się do takich Włoch i tu mi się wszystko podoba. Wszystko, naprawdę. Europa jest tak piękna, szczególnie wakacje. Bo wakacje to kocham. Nie ma lepszego kierunku chyba na świecie, gdzie pojechać właśnie w lipcu i sierpniu niż do Europy. Właśnie dostaliśmy wiadomość od Royala z Polski, czy na pewno się wrobimy. Czyżby mieli jakieś podejrzenia, że się spóźniamy? My? My? Nigdy. Nie. To, że po prostu Parę razy nam się zdarzyło. Zdarza się najlepsze. zdarza się, oczywiście, no wiecie jak to jest, no każdemu się może zdarzyć, nie? Nie, no każdemu To absolutnie. na przykład jak sobie wykupujecie rejs na największym statku na świecie, Kto sprawdza, o której ma wejść na statek? No kto? statek odpływa, wy sobie robicie pranie, jakby nigdy nic w Miami, Kto to sprawdza w ogóle? przyjeżdżacie i możecie pomachać do statku. No co, kto by się tam przejmował takimi rzeczami? Albo na Santorini. Albo na Santorini, Też jak... jak już nas szukali. Nie wiem, no. No ale cóż, teraz Ale zdążymy. nie, to jest normalne, to się absolutnie zdarza. Ale a tutaj nawet jakbyśmy nie zdążyli, no to stąd pociągiem do Rzymu w parę godzin jesteśmy, jeszcze byśmy byli przed nimi. Tak, a jutro i tak musimy być tutaj, więc... A, co za różnica. Nie, pojutrze. A pojutrze. Pojutrze. Jutro mamy cały dzień w Rzymie, dzień i noc. Spędzimy świetny dzień. No jak to zwykle bywa, ktoś nie wrócił. 25 minut czekamy już na jednego pasażera, który sobie stwierdził, że nie ma co się śpieszyć. Już powinniśmy być 25 minut temu na statku. A jesteśmy dalej w porcie. Dzisiaj mamy taką kolację na statku. Ja mam jagnięcinę. Jest naprawdę znakomita. Lala ma steka. Jak? No wiem, bo jadłem go już 3 razy, także wiem, że jest na pewno pyszny. Ale jagnięcina mega robota robi. Mięsko naprawdę się rozpływa w ustach. Już właśnie odpływamy i płyniemy do Rzymu. Wieczorny występ Aqua Show. Akurat teraz jest przerwa, ale to jest coś, na co bardzo warto przyjść podczas rejsu. W ogóle wszystkie wystąpienia tutaj są fajne, znaczy występy. Wszystkie występy są naprawdę bardzo fajne. I szczerze mówiąc, no, na żadnym nie było tak, że żałowaliśmy, że przyszliśmy. No jeszcze pokazać tutaj ten przód. Jest tak wszystko fajnie zaprojektowane. Tutaj jakie, powiedzmy, akwarium. Ja. Takie coś tam chcę mieć w domu na ścianie. To by było coś. We're so good in having fun. Girls dancing wild, chasing the sun. Hey girls, we don't wait for perfect plans. Girls, we just live it 'cause we can. Laughing through the highs and lows, we save the world with our souls. Heels can
Popatrzcie, jak wieczorem ładnie Central Park wygląda. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy bardzo, że oglądaliście. Niestety jutro opuszczamy ten piękny statek. Jest nam smutno, bo było tak wspaniale, Bardzo. że aż nie chce się stąd w ogóle Bardzo. ruszać. Z tydzień dłużej bym posiedział, jak sobie pomyślę, że za parę dni wracam do Afryki z takiego miejsca. Zderzenie z rzeczywistością nie No, nie. Ale dobrze, przydała mi się taka fajna przerwa, taka regeneracja dla ciała i dla mózgu przede wszystkim i żołądka. Pojadłem dobrych rzeczy. No i co? Reasumując, Tak, bardzo, bardzo polecamy. Tak. Naprawdę. to jest nasz jakiś 10. rejs i za każdym razem naprawdę świetnie. A ten statek był wybitnie świetny. Jedzenie, topka. Wszystko. I ludzie świetni. Wszystkich pozdrawiamy, których poznaliśmy. Naprawdę bardzo miło było Was poznać. Do zobaczenia może gdzieś kiedyś. Tak. No i przede wszystkim dziękujemy Royal Caribbean Polska za zaproszenie na ten świetny rejs. Bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Na razie.